Jesteśmy na planie programu Polscy Wikingowie. Jest to pierwszy odcinek, premiera. I wejdziemy teraz na chwilę zobaczyć, jak to się wszystko odbywa za kulisy. Już? No? One, two, three, go. Cześć, jestem Ewa, zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka programu Polscy Wikingowie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Chrapek, paralotniarz oraz pierwszy Polak, który zasiada w Radzie Miejskiej w Reykjaviku. Tomaszu, witam Cię serdecznie. Witam również, dziękuję za zaproszenie. Tomaszu, jak się odnosi sukces w Islandii? Wow. To wszystko zależy, jak zdefiniujemy słowo sukces, to przede wszystkim. Wbrew pozorom sukcesu materialnego nie odnosi się tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Ja bym słowo sukces bardziej tłumaczył sobie jako sukces społeczny. I ten sukces tutaj odnosi się przez uzyskanie zaufania społeczności lokalnej. Przede wszystkim. Zaufanie jest jakby tym, co jest u podstaw wszystkich relacji praktycznie i bez zaufania społecznego bardzo ciężko jest cokolwiek tutaj zrobić. Czy łatwo zdobyć zaufanie Islandczyków? Nie jest łatwo. Trzeba się przebijać przez różnego rodzaju warstwy kulturowego oporu przed inną kulturą tak naprawdę. I jak się przebijemy przez te warstwy, to tak naprawdę już zmienimy siebie. To w pewnym sensie, tak, bo to nie jest tak, że możemy do końca pozostać sobą, mieszkając i integrując się w nowej kulturze, więc to zaufanie to jest tak naprawdę, zyskiwanie zaufania to tak naprawdę jest też bardzo skomplikowany proces, który odnosi się do naszej relacji z samym sobą i ze swoją własną kulturą. I jeśli już to zaufanie zyskamy na Islandii, to tak jak mówiłem, możemy naprawdę wszystko, tak, nie ma żadnych granic. A czy łatwo tutaj odnieść sukces materialny? Wydaje mi się, że nie. Wbrew pozorom są lepsze kraje do zyskania dużej ilości gotówki w krótkim czasie. Tutaj, tak jak powiedziałem, sukces nawet społeczny jest ważniejszy i on dla mnie jest na przykład ważniejszy. Tak? Ja jakby wyszedłem z założenia tego, że jeżeli gdzieś już jestem, to jestem tam całkowicie tu i teraz, tak? Czyli interesuję się kulturą, historią, geografią miejsca, po prostu zwiedzam, jeżdżę, chcę poznawać ludzi, chcę poznawać tutejszą kulturę. I dopiero całe moje życie buduję od tej podstawy, od tej jakby zbudowania sobie w sobie dostatecznej jakby ilości wiedzy i doświadczenia, żeby ruszyć z tym dalej. I teraz co się z tym dalej zrobi, to jest właśnie, determinuje naszą postawę wobec lokalnej społeczności, więc albo zostaniemy w swojej bańce i nie będziemy żadnego kroku czynić w kierunku wyjścia z pewnych samoograniczeń, albo pójdziemy dalej i tak naprawdę będziemy robić to, co tak naprawdę chcemy. I wydaje mi się, że Islandia jest bardzo przyjazna ludziom, którzy chcą robić coś i mają już pomysł na siebie. I wtedy społeczeństwo jest tak troszeczkę skonstruowane tutaj, że pomaga w tym. Wszyscy widzą dookoła, że ktoś ma wielki zapał do jakiejś rzeczy albo wielki talent, to wtedy nagle otwierają się te kolejne wrota i nagle ktoś kogoś zna i ktoś komuś pokazuje, że idź tam, spotkasz się z tym, tu masz telefon do jakiejś osoby, która gdzieś tam coś robi podobnego, co ty chcesz robić i ona ci pomoże. I tak krok za krokiem wchodzi się i okazuje się, że na końcu tej drogi lądujemy dokładnie tam, gdzie chcielibyśmy wylądować. Tylko to zakłada, że wiemy, czego chcemy trochę, tak? To już jakby zakłada to, że zrobiliśmy tą pracę w sobie i już wiemy, gdzie chcemy dojść. Wydaje mi się, że też, że Islandia właśnie ma na tyle białych plam, że każdy znajdzie tą swoją niszę. Że to nie jest tak, że gdziekolwiek wejdziemy, to jest 1000 osób na jedno miejsce i po prostu jest strasznie ciężko się przebić i tak dalej. Tylko jednak tutaj Islandia daje każdemu tą możliwość. Z tym, że to na pewno nie zabierze to na pewno zabierze o wiele
więcej czasu niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak? Gdzie jest ten mit szybkiej fortuny, gdzie możesz być super gwiazdą w ciągu tygodnia. Tutaj nic takiego się nie stanie, ze względu na to właśnie, że to zaufanie społeczne jest tak ważne na początku. A ty gdzie chciałeś dotrzeć, kiedy tutaj przyjechałeś? To nie jest tak, że ja od początku wiedziałem, co chcę robić. Nie miałem tego luksusu, więc też troszeczkę tak błądziłem i się obijałem. Natomiast dla mnie od początku była ważna jakby ten element obcowania z naturą tutejszy na przykład, tak? Więc od razu zacząłem tego szukać i bardzo szybko trafiłem na grupy ratowników na przykład. Jestem teraz członkiem grup ratowniczych. Też dosyć szybko zacząłem się interesować paralotniactwem, też jakoś przez przypadek. Jednak Islandia też pomaga finansowo w realizowaniu pewnych marzeń, tak? Nie ukrywajmy. A czy jest łatwo tutaj znaleźć źródło dofinansowania, jeżeli masz jakąś pasję? Trzeba się skupić na tym, tak? Trzeba po prostu znaleźć sobie pracę, trzeba sobie może znaleźć drugą pracę, która sponsoruje hobby, tak? Trochę zacisnąć zęby i jakby na końcu gdzieś się kupuje te rzeczy, wyjeżdża się gdzie się chce, tak? Są też modele życia takie, że niektórzy żyją tu po prostu pół roku i zbierają pieniądze na to, żeby sobie później jeździć po świecie. I jest to możliwe, tak? Ten kraj daje też takie możliwości. Paralotniactwo to jest raczej hobby, sport, zawód. Nie, to nie jest zawód na pewno. Kiedyś tam miałem przygodę z pracą na Grenlandii jako paralotniarz, ale nie widzę siebie jako pilot zawodowy paralotni, bo to jednak zmienia się wtedy relacja z czymś, co się kocha, tak? I to dla mnie jest zupełnie właśnie taką odskocznią w naturę, jest jakby takim połączeniem w ogóle z naturą niesamowitym, bo trzeba się tak dużo nauczyć o tym w ogóle, co się dzieje dookoła, o powietrzu, o ziemi, o wszystkich tych czynnikach, które mają wpływ na paralotniactwo, że po prostu zmienia się podejście do natury. Nie jest niebezpieczne tutaj w Islandii przy tych silnych wiatrach. To może być niebezpieczne. Ja niestety straciłem jednego kolegę już na Islandii w 2010 roku i cały czas trzeba sobie powtarzać, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, tak? I sobie robić czasem krok do tyłu, jeżeli warunki są takie na krawędzi i wtedy mówię, dobrze, to ja sobie zrobię krok w tył i powiem pas, tak? I wtedy to może być bardzo bezpieczny sport tak naprawdę też. Czy Islandczycy nas lubią? Też bardzo podchwytliwe pytanie. Wydaje mi się, że ogólnie tak. Ale? Ale właśnie, i to jest to ale. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że my tu jesteśmy i zostaniemy. Jest jeszcze duża część społeczeństwa, który traktuje Polaków jako gastarbeiterów, którzy tu są, pracują, później wyjadą i wezmą sobie te pieniądze do domu, nie wiem, potrzebni są na teraz, to są, tak? Bo się dobrze dzieje, bo są budynki i tak dalej, jakby nowe budynki się budują. Czasem spotykam się z takim przeświadczeniem, i ze zdziwieniem, że my tu ciągle jesteśmy, tak? Jak kogoś spotykam po długim czasie, oni jak najlepiej życzą nam, tak? Tylko po prostu dziwią się, że ktoś tu jest tak długo i nie wraca do swojego domu, bo zazwyczaj Islandczycy jednak traktują Islandię jako dom i wracają do domu, tak? To jest dom. Natomiast Polacy są dosyć jakby mobilnym społecznie narodem i przemieszczamy się i tu mieszkamy i tam i wszędzie nas jest pełno i zupełnie inaczej traktujemy chyba ten koncept powrotu i przemieszczania się i mieszkania. Jestem w stanie powiedzieć, że ja nie spotkałem się z jakąś otwartą niechęcią w stosunku do mnie, na przykład nigdy. Więc czuję się lubiany, tak? Czuję się akceptowany i jakby oprócz tych momentów, które ja wiem, że gdzieś pod skórą to tkwi, że gdzieś pod skórą pewnych pytań leżą właśnie ukryte lęki co do na przykład co do tego, że kultura islandzka może być zagrożona napływem nowej kultury, języka i tak dalej. Spotykam się z tym, że na przykład gdy mówimy po polsku między sobą w pracy czy gdzieś tam, gdzie są Islandczycy, to Islandczycy zazwyczaj są bardzo zestresowani tym faktem, że ktoś mówi w języku, w którym oni nie rozumieją. I to wynika z takiej właśnie, wydaje mi się, pierwotnego strachu przed utratą własnej kultury, która już jest zagrożona samym faktem takim, że jest ich tak mało, tak? Jest to tylko 300 000 ludzi
i każdy większy podmuch geopolityczny mógłby tak naprawdę zdmuchnąć tą kulturę w pewnym sensie. Mówisz, że nas lubią, ale przed wywiadem napomknąłeś o tym, że czujesz pewnego rodzaju misję, żeby zmienić ten obraz Polaków w oczach Islandczyków. Więc jak to jest naprawdę? Miałem na myśli to, że jakby nie każdy Islandczyk, Islandka robi wysiłek w kierunku tego, żeby poznać tak naprawdę zaplecze naszej kultury i wystarcza im ich własne doświadczenie z obcowania z Polakami. I teraz zależy, kto z kim obcuje, tak? Trzeba włożyć pewną ilość pracy w to, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, czy to jest prawda, co myślimy o tych ludziach, tak? Czy nasz obraz, nasz stereotyp o tej grupie społecznej odpowiada rzeczywistości. Więc trzeba by pewnie spytać kogoś albo zerknąć na internet, zobaczyć w ogóle skąd oni się wzięli, gdzie ta Polska jest, ile ich tam jest, w ogóle o co chodzi, tak? To już wymaga pewnej pracy lub też pewnego intelektualnego zaplecza. I ja bardzo rzadko się spotykam z tym, że ktoś nie wie nic o Polsce z Islandczyków. Naprawdę, może akurat mam takie szczęście pracować z naprawdę inteligentnymi ludźmi, ale z reguły po prostu czasem niektórzy mnie zaginają z historii Polski. Wizerunek całej grupy społecznej, który może być nieprawdziwy, jest de facto krzywdzący i może być nawet niebezpieczny. Tak? Widzimy to w różnych teraz populistycznych ruchach w Europie i w Stanach, że bardzo łatwo szafować taką właśnie retoryką, że jest jakaś grupa społeczna, która robi to, albo jest taka. I wtedy te epitety, te przymiotniki przyklejają się do tej grupy społecznej, bo media szybko bardzo podchwytują jakieś tam ekstremalne wypowiedzi i uproszczenia. Jakby po jakimś czasie takiej retoryki bardzo uproszczonej i zakrzywionej nadbudowują się te epitety i ten stereotyp ulega pewnemu ugruntowaniu i zakorzenieniu już w kulturze i wtedy bardzo ciężko go zmienić, więc o ile teraz jest jeszcze ta emigracja i nasza kultura polska jest tutaj dosyć świeżym zjawiskiem, to jest jeszcze czas, żeby to zrobić, tak? Jest jeszcze czas, żeby pokazać, że my nie jesteśmy tylko tanią siłą roboczą, która nie mówi po angielsku i która, nie wiem, pije alkohol non-stop codziennie na śniadanie, tylko po prostu mamy wykształcenie, pochodzimy mamy różne zaplecze kulturowe, niektórzy są tacy, drudzy tacy i tak naprawdę każdy może wnieść coś. I to jest też przekaz, który ja w pewnym stopniu chcę adresować też do naszej społeczności polskiej na Islandii, że nie do końca pewnie wszyscy sobie zdają sprawę, że to, że my jesteśmy z Polski, to jest tak naprawdę nasz plus tutaj. Dlatego, że my rozpatrujemy siebie troszeczkę przez takie okulary kompleksów narodowych, że jesteśmy gdzieś tam gorszy niż świat zachodni, tak? Dlatego potrzebujemy emigrować do tego świata zachodniego i się czujemy troszeczkę jakby kulturą o niższym standardzie lub też, nie wiem, o niższej wartości, tak? I próbujemy wszystko zrobić, żeby albo się zamaskować, albo w ogóle nie wychylać, żeby się nie przyznawać przede wszystkim, tak? Bardzo często to jakby echo takich wypowiedzi się pojawia, że nie przyznawać się do tego, że skąd jestem, nie mówić po polsku w publicznym miejscu, czy tam i tak dalej, i tak dalej. Islandczycy, będąc homogenicznym społeczeństwem, na przykład będąc to, są tylko Islandczykami, tak? Mają swoją kulturę i tak dalej. My mamy tą ekstra kulturę. Jest nawet taki zwrot określający obcokrajowców, Islendingar med meir, czyli jesteśmy właśnie tutejsi, ale z czymś więcej. I to mi się bardzo podoba, że mamy ten ekstra bagaż, który tak naprawdę nie jest naszym ciężarem i to nie jest nasza kula u nogi, to jest nasza przewaga, że my musimy to starać się wykorzystywać na każdym kroku, że pokazywać na przykład, słuchajcie, ja szanuję wasze pomysły i to jest super, ale można to też zrobić inaczej. To jest tak naprawdę nasza zdolność do widzenia problemów tutejszych innymi oczami. Jeżeli Islandia się nauczy wykorzystywać ten niesamowity potencjał, który jest w nas, czyli na przykład właśnie nasze zaplecze kulturowe, i nasze inne spojrzenie, to można zupełnie rzeczy, które tutaj wydają się nie do przejścia, można przejść, tak? Tylko to też wymaga zmiany obopólnej i my musimy się dostosować i Islandczycy też muszą się dostosować. I tu jest czasem problem z tym, że Islandczycy w swojej wizji tego, jak traktować obcokrajowców, są jeszcze troszeczkę w tej fazie
że to my się to goście zawsze muszą się dostosować 100% do państwa, do kultury, która ich przyjmuje, bez żadnych w ogóle, bez żadnej krytyki, bez żadnego sprzeciwu, tak? I tak nigdy nie jest. Jakby ten model już od dawna nie działa i to jakby w krajach Zachodu się już nie praktykuje takiego podejścia, że nagle zostaniemy zmieleni na jakąś inną kulturę i wyjdziemy tutaj zislamczeni, tak? I nagle jesteśmy tak super Islamcy, że nikt nie pozna, że jesteśmy z innej kultury. Ten model w ogóle nie ma, po pierwsze nie ma sensu, po drugie jest krzywdzący dla Islandii i dla Polonii, dlatego że Islandia traci w ten sposób potencjał, tak jakby wypierając to zaplecze kulturowe gości, których przyjmuje, tak, i nie akceptując tego, a z drugiej strony jest to krzywdzące dla Polonii, dlatego że właśnie traci swoją tożsamość w pewnym sensie, tak, wypiera się swoich korzeni i traci te narzędzia, które przychodzą z tym zapleczem kulturowym właśnie. Ten wywiad zobaczy na pewno wielu Polaków, którzy wahają się, czy przyjechać tutaj, czy nie. Co mógłbyś im powiedzieć? Zachęciłbyś ich do wyjazdu, czy raczej nie? I wydaje mi się, że nie chciałbym być nadmiernie hiperoptymistyczny w tym przekazie. Nie jest to najłatwiejszy kraj do życia na pewno dla osób, dla których ważna jest pogoda, tak? Jest raczej ciężko, są wiatry, jest zimno. Natomiast żyje się tu spokojnie i bezpiecznie i ta warstwa społeczna działa jak taka właśnie otulina bezpieczeństwa i komfortu. I jeżeli ktoś chce tu przyjechać i zrobić sobie fortunę w krótkim czasie, to od razu mówię, absolutnie to nie jest kraj do tego. Tutaj trzeba poświęcić czas, energię na to, żeby przede wszystkim zyskać, tak na początku mówię, zyskać to zaufanie społeczne i trzeba czerpać z tego przyjemność. Trzeba czerpać przyjemność z tego, że integrujemy się z inną kulturą i że tak naprawdę zmieniamy się też w pewnym sensie i dopiero wtedy można sobie budować różne rzeczy. Natomiast jeśli ktoś chce przyjechać na szybko i sobie zbudować dom w Polsce po roku, odradzam, naprawdę odradzam. Będzie to raczej traumatyczne przeżycie. Z tego co wiem, też przeżyłeś interesującą przygodę na Grenlandii, tak? Zajmowałeś się tam pilnowaniem reniferów. Opowiedz coś o tym. Tak, był to taki test, w ogóle pierwszy na świecie, czy można tak naprawdę stada reniferów zaganiać z dużych obszarów do zagród z używaniem paralotni z zapędem. I wyszło to dosyć dobrze, natomiast po jakimś czasie okazało się, że nie jest to jednak najlepszy sposób, ze względu na to, że Grenlandia jest bardzo brutalna, tak? Czyli każdy kamień po drodze, na który spadnie śmigło, po prostu nie ma tam żadnego lotniska, wszystko jest naprawdę ciężkie i toporne. Benzyna jest zanieczyszczona, więc samo to po prostu powodowało non-stop awarię naszego sprzętu. Natomiast jako przygoda życia, no to to jest po prostu w moim dotychczasowej karierze polotniowej to jest jako jeden z takich kamieni milowych. Czy masz coś w sobie z Wikinga? Z Wikinga. Rogi. Żart. Sporo osób mówi mi, że jestem ze Szwecji, albo coś takiego, albo z Danii. No masz taki urodę, to fakt. Musiałbym pogrzebać w swoim kodzie genetycznym, zobaczyć skąd tak naprawdę jestem i to zamierzam zrobić niebawem, że właśnie zamówię sobie te badania, bo to jest możliwe i tanie dosyć teraz. Natomiast na pewno, bo ja podróżowałem wcześniej po krajach skandynawskich i ten model społeczeństwa zżytego z naturą, powiedzmy, które jest też dosyć zrelaksowane i życie jest bezstresowe i tak dalej, przemówił do mnie od razu. To nie ukrywam, że podczas tych podróży, jakby obcowania z tymi ludźmi stwierdziłem, że wow, to można tak żyć, tak? Nie ma stresu, jest jakby natura dookoła, którą się można cieszyć. Natomiast też pogoda nie wpływa na mnie aż tak źle. Wręcz przeciwnie, uważam to jako coś, co daje mi dodatkowy bodziec do działania, coś, co
sprawia, że jest jakieś wyzwanie, tak? Jest wyzwanie gdzieś tam w naturze, gdzie można iść i zmierzyć się z tymi żywiołami. Jest możliwe, że masz tutaj jakiś przodków. Jest możliwe, tak, tak. Więc nie wiem, nie czuję się tym klasycznym wikingiem, nie wiem, nie jestem aż tak silny pewnie, ale jakby rozumiem skąd, wiesz, dużo tak naprawdę cech Islandczyków można wytłumaczyć pewnymi takimi właśnie historycznymi zależnościami jeszcze z er wikingów, więc żeby de facto zrozumieć tę kulturę, to trzeba jednak wejść trochę w mentalność wikinga, tak? I się nim może troszeczkę poczuć też. Skupmy się teraz na Twojej karierze politycznej. Zasiadasz w Radzie Miasta w Reykjaviku. Skąd taki pomysł, żeby zająć się tutaj polityką? Czy to wynikało z jakiejś wewnętrznej potrzeby zmiany? Trochę tak. Jakby bardzo interesuje mnie zmiana społeczna, ogólnie rzecz biorąc. I czy to na początku zakładając, nie wiem, Projekt Polska, stowarzyszenie tutaj działające, czy też właśnie wchodząc do polityki, miałem to jakby z tyłu głowy, że zmiana społeczna w kierunku większej otwartości, różnorodności, równości, tak, to jest to, co mnie interesuje. I akurat dostałem taką możliwość od burmistrza miasta, Dagura Egertsona, żeby wejść jakby do wyborów brać udział w wyborach samorządowych w 2014 roku i skorzystałem z tego, ponieważ pomyślałem sobie, że mimo, że polityka jakby partyjna i zinstytucjonalizowana nie jest zbyt moją rzeczą, tak, ja wolę raczej oddolne inicjatywy, to pomyślałem sobie, że samo moje uczestnictwo w polityce i jakby fakt, że gdzieś moje nazwisko się pojawi, będzie pozytywnym przekazem dla całej populacji, społeczności obcokrajowców na Islandii. Więc od 2014 roku jestem jako radny rezerwowy w Radzie Miasta i zasiadam w Radzie Sportu i Rekreacji, a oprócz tego jestem, teraz od 2015 jestem prezesem Rady Wielokulturowości w Reykjaviku. Co najbardziej chciałbyś zmienić? Co najbardziej chciałbym zmienić, Twoje nazwisko na liście może pomóc? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim mam nadzieję, że właśnie to jest ten przekaz, który kogoś zainspiruje z naszej właśnie społeczności obcokrajowców, Polaków na Islandii do podjęcia aktywności samemu, czyli ktoś tam jest, tak, kto zupełnie wywodzi się z tego samego kręgu co ja, lub też ma taką pozycję co ja w tym społeczeństwie, a jednak gdzieś może iść dalej, coś próbować zrobić, więc ja może też spróbuję. I jakby, żeby przebić ten szklany sufit, który bardzo często obcokrajowcy troszeczkę sami na siebie nakładają, to po pierwsze, ale po drugie też, żeby w społeczeństwie islandzkim nastąpiła zmiana, bo ta zmiana, która mnie interesuje, to nie jest tylko zmiana żeby się integrować bardziej, czy żeby nauczyć języka i tak dalej. To jest głównie zmiana obopólna. To musi być zmiana obopólna. I z tym przekazem, żeby dotrzeć nie tylko do obcokrajowców i Polaków, ale też do szerszego grona Islandczyków, potrzeba jakiegoś mocnego przekazu, jakiejś widzialności, tak? Uważasz, że na razie jest deficyt, tak? Wydaje mi się, że jest. Tak. Projekt Polska, stowarzyszenie, które założyłeś, tak? Ono dalej funkcjonuje? Oczywiście, że funkcjonuje bardzo dobrze. Ja nie zakładałem sam tego stowarzyszenia, to jest z całą grupą znajomych wpadliśmy na taki pomysł, że jest potrzeba w pewnym sensie dynamicznego, młodego stowarzyszenia, które będzie się starało zmienić obraz Polaków na Islandii, po pierwsze, a po drugie stworzyć właśnie taką platformę do uczestnictwa dla szerszej grupy, tak? Będąc platformą, każdy może jakby się zaangażować, robić swoje rzeczy w jakiejś większej grupie, z większym zasięgiem, tak? Niż można by to robić samemu. Projekt Polska, jakie jeszcze masz cele, jeżeli chodzi o Twoją karierę polityczną? No ostatnio wpadł mi do głowy taki, znaczy nie tylko mnie, ale wydaje mi się, że jest duże zapotrzebowanie na organizację parasolową zrzeszającą stowarzyszenia imigranckie na Islandii, po to, żeby mieć właśnie gdzieś wspólny głos, reprezentację w takiej właśnie dyskursie i w negocjacjach w ogóle ze stroną rządową czy samorządową. I wtedy
naprawdę można już dużo rzeczy zrobić. Są pewne ograniczenia, których nie można przeskoczyć, wynikające z tego, że miasto czy w ogóle rząd ma swoje polityki i w pewnym sensie pomysły, które można by realizować, nie znajdą nigdy ujścia, dlatego że są sprzeczne z pewną przyjętą polityką, tak? Więc to można zrealizować będąc oddolną inicjatywą, ale nie odgórną. I chcemy przejść właśnie tą barierę, żeby było w pewnym sensie jak najmocniejsze ciało, które tak naprawdę reprezentuje interesy oddolne, nie odgórne. Więc to jest taki mój obecny projekt. Życzę Ci więc powodzenia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, bardzo było miło. YMCA, we're gonna do it at a YMCA. Koniec programu. Zapraszam do obejrzenia programu Polscy Wikingowie.